Siema w kolejnym odcinku. Zaczynam go wieczorem praktycznie. Zaraz będziemy przekraczać granicę z Francją. Plan był na jutro pojechać do Nicei, ale umówiłem się z jednym Polakiem, który pracuje w Monako. Chce nam tam pokazać, także jutro zwiedzamy Monako. Jutro, w tym odcinku. Ale w sumie jutro. Jutro o 12 ma nas odebrać. No i zaraz zobaczymy, jak będzie z przejazdem przez granicę. Oczywiście nie mamy przy sobie żadnych papierów, które potrzebujemy. W razie czego, jak nas zatrzymają, powiemy, że mamy tylko tranzyt do Hiszpanii i powinno się udać. Wydaje mi się, że się uda, bo czeska granica bez problemu, austriacka bez problemu, włoska tak samo. Myślę, że tutaj będzie tak samo. To, co gadają w internecie i w telewizji, nie zawsze się przekłada naprawdę. Pamiętajcie. No i jest granica. Granica, której nie ma. Patrzcie, jak tam pięknie wygląda. O, słupek. No i tak jak widzieliście, kolejna granica, żadnej kontroli. A wszędzie tak straszą, że się nie da jechać, nie da się. Gówno prawda, da się. Da się, tylko trzeba jechać, a nie bać się. To jest najważniejsze. Nam zostało jeszcze 20 minut. Będziemy dzisiaj parkować przy plaży. Praktycznie koło samego Monako, ale nie w Monako. No, tam w okolicy, gdzie mieszka właśnie ten Polak. Jutro go zobaczycie w odcinku. Znaczy dzisiaj, w tym odcinku. Ale jutro będzie, bo za chwilę dojeżdżamy i idziemy spać. No i przed nami Monako nocą. Tutaj sobie jachciki stoją. Wybaczcie ze słową jakoś. Niestety nic nie poprawi. O, i patrzcie, autka. Przez przypadek wjechaliśmy już do Monako. Mieliśmy objechać, ale droga była zamknięta, no i wprowadziło nas do miasta, do państwa. Miasta państwa. O. Musimy teraz znaleźć szybko drogę. W ogóle nam internet nie działa. Powiem wam, że jest tu tak ekskluzywnie, że naprawdę się nie mogę doczekać jutrzejszego dnia, jak będziemy tu zwiedzać. Siemanko. Siema z Francji, a tam już Monako. Dzisiejszy dzień zwiedzamy Monako, tak jak wczoraj mówiłem. Obudziliśmy się w takim miejscu. Tutaj na parkingu stoi nasz kamper. Idę właśnie poćwiczyć. Muszę się wziąć za treningi z powrotem, bo już mogę troszkę zacząć. Nie mogę jeszcze się pocić za bardzo, no bo jeszcze się nie wyleczyło do końca. Ale coś sobie już tam mogę pomachać, także i tak jakieś pompki porobić, brzuszki trochę na jakiejś gumie. Myślę, że będzie w porządku. Fajnie, dobra. Idę ćwiczyć, później czekamy na chłopaka, który tutaj mieszka. O 12 kończy pracę, ma przyjechać i jedziemy na wspólne zwiedzanie. O, tu będę ćwiczył. Dobrze rozpoczęty dzień. Rano śniadanko, kawka w kamperze. Później chcieliśmy iść na siłownię, bo jest tutaj 200 metrów stąd. Ale jak nam powiedzieli, że 80 euro za wejście, nie, taka dniówka tam po prostu, bo oni tam mają więcej rzeczy niż tylko siłownię, ale i tak otwierają jutro, a zresztą i tak byśmy nie poszli. No to co, trening na plaży, 200 pompek, 200 przysiadów, 250 brzuszków, teraz schłodzić się do morza, no i później czekamy i jedziemy zwiedzać właśnie. O, dobrze, czuję zmęczone mięśnie. Prawie od 2 tygodni zrobiłem jeden trening ostatnio, dzisiaj drugi. No i czuć, także fajnie, czuję, że żyję. No i siema, jest z nami Darek już. Siemanko, czekajcie, jedziemy właśnie do niego nastawić pranie. Może zaczyna być wczuć w aucie. Nie ma jeszcze tragedii. No jeszcze nie,
Tragedia była ostatnio, jak śmierdziała nam ta szara woda, taka co spływa, co się zbiera i nie opróżniliśmy, ale śmierdziała, ale już jest okej. No i później jedziemy na zwiedzanie Maroko. Monako! Monako! Maroko mi w głowie. Maroko, które przymyka oko. No Maroko jeszcze będzie czas. A Maroko będziemy mieli w międzyczasie jeszcze. Tak zwaną czekoladkę z Maroko. Wiecie o co chodzi. Na tym kanale zawsze wiecie o co chodzi. Właśnie, Darek coś ciekawego powiedział, tutaj jedziemy teraz torem Formuły 1. Tak, tutaj po boku było wszystko porozkładane, ale kiedy to było ten wyścig ostatnio? Miesiąc temu, od 18 do 23 kwietnia była główna formuła. O, to niedawno w sumie, ponad miesiąc to teraz temu. właśnie zaczynają wszystko zwijać i będzie przyszykowane na jacht show. Z prawej strony mamy port. Tak. A, wejdziemy tam w ogóle też? Tak, chcę też zobaczyć zaraz, jak to ładnie. przejedziemy O, patrz jakie fury tu stoją już. To moja. Mocne. Patrzcie jakie to są ceny apartamentów. Tutaj macie 6 milionów 300, 5 milionów 600 za mieszkanie. Tu 3900, 4700. O, to jest tanioszka. Kawalerka, 35 metrów. Mocno. Teraz idziemy pod główne kasyno Monte Carlo. Tak. O, już widzę, co tam stoi pod nim. O, dobra, chodźcie, przejdziemy koło parkingu, bo aż muszę pokazać ten parking. Bo już widzę, co tu jest. No to ruszamy z parkingiem. Czekajcie. Tutaj takie skromne Range Roverki. No i dalej. Ferrarka. RS6. Porsche. O, stara Ferrarka. To jest przesztosik. Cyk. No, pewnie tak. Bentley. Kolejne. A, mnie tu jest. No to witam w Monako. To co zobaczymy tutaj, to na pewno będzie coś. Duże coś. Kraj cały ma 2 km². Ludzi stąd, którzy mają paszporty, jest tylko 6000. Ogólnie żyje tutaj ile? Około 40 000 Około ludzi, 40 000, no ale też no. codziennie do pracy dojeżdża. No właśnie wiedziałem, mniej że to... więcej taka sama, no, że się taka podwaja sama wtedy. tak, ilość ludzi, około 40 000. No i co? Mamy tu księstwo, jest książę Albert II Grimaldi. Tutaj, jak to się mówi, teraźniejszy księcie. No, tak. No i co? No i co mogę jeszcze więcej powiedzieć? W sumie będziemy na bieżąco pokazywać wam. Tak, będziecie widzieli, no ogólnie kraj, w którym śmierdzi pieniądzem i to strasznie. Jest tu, czytałem, że jakieś 30% ludzi jest tutaj milionerami, a pewnie nie, milionerami to pewnie jeszcze więcej. Oni są pewnie multimilionerami albo miliarderami. No pokażemy wam dzisiaj to księstwo, parę miejsc od tej bogatej strony, od tej fajnej strony. Tylko na razie zaczyna padać, musimy się na chwilę schować. Chodźmy może na kawę. No i już po kawce. Niestety są. A? Piotrek, ja przerwę? Coś? Nie możemy wejść, ponieważ co, no nie jesteśmy stąd. Niestety jest taka restrykcja, że do restauracji właśnie, czy nawet pod gołym niebem nie możemy wejść, bo musimy być obywatelami Monako lub musimy być w tym momencie na przykład w hotelu w Monako i być zameldowani. No i niestety nawet kawy nie możemy się wypić pod parasolem. Ale zaraz coś wynajdziemy. No, coś wymyślimy zaraz. Tutaj macie flagę Monako. Taka sama jest flaga Indonezji, ale jest trochę szersza. Tym się tylko różnią.
Teraz idziemy do portu pozwiedzać i zobaczyć, ile miliardów tu stoi. O, patrzcie na przykład tamten jachcik. Jaki ma długi przód, no nie widziałem jeszcze takiego czegoś. To taki bardziej katamaran jest. Katamaran to jest? A, ma tak, no. Ma takie No ale i tak jak wygląda. Monako jest drugim najmniejszym... O, tu same fajne auta jeżdżą. Monako jest drugim najmniejszym krajem na świecie. O, teraz znowu konkretny Mercedesik. Mniejszy jest tylko Watykan. Mogliście je zobaczyć już tam, gdzie był odcinek z Rzymu, tam był Watykan. Także jeśli ktoś z Was jeszcze nie widział, to zapraszam. Kraj jest tym rajem podatkowym tutaj. Nie płaci się tutaj podatków i jest uważany, że jest najlepszym miejscem, najlepszym krajem, księstwem do życia w całej Europie. No i powiem Wam, że z tego, co tutaj widzę, no to naprawdę standardy życia tu mają bardzo wysokie. Czekajcie, bo tu cały czas upominają, że trzeba zakładać. Kolejne miejsce, do którego nie pozwoli nam wejść, ponieważ nie jesteśmy stąd. Nie mamy paszportów, także kawka w porcie. Już widać naprawdę takie jachciki. Śmierci tu siadam, serio. I co? Czekam, aż trochę przestanie padać. Zaczęło kropić niestety. Przeczekamy. Jedziemy, bo właśnie teraz nam tutaj kolega opowiada, jak tu idzie ten tor Formuły 1. Że wszystko idzie tam, później tu za nami do góry, później zjeżdża to na dół, później znowu tą drogą. Fajnie. Dobrze, że jest Darek z nami, wytłumaczy nam parę fajnych rzeczy. On tutaj już 4 lata mieszka, pracuje tutaj jako ogrodnik, ale tu później on Wam jeszcze więcej opowie o sobie. Wiecie, jak się zajara, to wiecie, co później jest? No. Właśnie tego trzeba. Ale ja nie, ja mam dietę. Narte koko. Na pewno. Albo koko. Nie, no dobra, sobie też coś wezmę. Ja bo to z malinami wezmę. Zwiedzamy teraz port. Patrzcie, co tu stoi. Jak wygląda. Złoty. W ogóle parę takich samych obok siebie stoi. Dobra, z drugiej strony to nakręcę w sumie. Dobra, teraz wchodzimy do części, gdzie już się zaczynają te największe i na przykład tam przed nami już stoi. A książę Monako czasem tu parkuje? A i nawet nie wiem, czy ma swój prywatny jak. No wydaje mi się, że na pewno. No, ten już jest solidny. Lionheart. Zapraszam na mój jak dzisiaj. O, miło z tej strony, Darek, wchodzimy na kawę. Ale zbyk, masakra. Lady Moura. Nie, ten też wygląda jak statek, nie jak jacht. No. Nie, to prywatny, nie będzie tam gdzieś koło. Prywatny? Prywatny, tak. Niezły. Niezły, pływający blok. Ale nie no, ten to wygląda solidnie na maksa. Solidnie wybudowany. No to dobra, to jest Darek. Darek mieszka tutaj od 4 lat. Jest odgrodnikiem. Ogrodnikiem. Tylko nie myślcie, że tutaj sadzi zioło, tylko jest prawdziwym ogrodnikiem. Też od razu o to zapytaliśmy, żeby nas dredy zmyliły. Tak jest. Niech nie mylą pozory. Jest swój człowiek. Tak jest. Pasujemy tu też. Dobra, jak się tutaj żyje? Jak się tutaj żyje? Tak więc przede wszystkim siemanko wszystkim, u Piotrka na kanale. I co, znajdujemy się teraz w Monako, jestem tutaj, mieszkam w pobliżu, w przygranicznym miasteczku. Jestem zwykłym tu ogrodnikiem, chociaż mamy tak naprawdę jeden z najpiękniejszych ogrodów, tak można powiedzieć, że w Europie. I trzymamy bardzo dobry poziom, mimo wszystko jesteśmy w Monako, jest tu przepych wielu milionerów, Miliarderów na i pewno. miliarderów, tak więc... Dobra, jakie są tu plusy i minusy? Jak na przykład już pracowałeś w innych krajach też, później wylądowałeś tutaj,
Czy tu jest najlepiej z tych wszystkich krajów? Czy było tak, że gdzieś na przykład zarabiałeś lepsze pieniądze, ale po prostu tu mieszkasz, bo tak? Nie, akurat to jest teraz te miejsce, w którym czuję się bardzo dobrze i najlepiej z tych wszystkich krajów, bo pracowałem w Niemczech, pracowałem w Belgii, bywało się też w Austrii, no i przede wszystkim też będąc tutaj znalazłem pracę życia, to co lubię najbardziej, czyli ogrodnictwo. No i żyje się najlepiej. Mamy przepięknie, tak naprawdę z jednej przepiękny krajobraz, jest z jednej strony morze, mamy z drugiej strony Tak, góry, co góry. widać chyba za nami. No i Jest spoko. jest co? spoko, myślę, tak. A tak na przykład jakbyś miał komuś doradzić, takiego słowa użyję, czy opłaca się przyjechać tutaj, pracować, bo te zarobki są takie dużo lepsze, czy po prostu jest ok? Wiadomo, jeżeli ktoś ma jakiś fach w swojej ręce i chciałby po prostu spróbować czegoś nowego i postarał się wybić, to jest bardzo znakomite miejsce na... No, a jeszcze jedna rzecz, bo to jest najważniejsze, bo da radę tutaj przyjechać tylko z angielskim, czy trzeba mówić po francusku? Ja tak naprawdę przyjeżdżając tu, przyjechałem tu tylko z angielskim. Było na początku średnio, bo jednak jak we Francji dużo ludzi, mimo że rozmawia po francusku No. i rozmawia po angielsku także, to próbuje rozmawiać tylko po ich rodowitym języku, Dobra, nie? głupie pytanie teraz może jeszcze, ale w Monako urzędowym jest typowo francuski, Francuski. czy mają francuski i angielski? I no monagaski tak Monagaski, naprawdę, monagaski. A do czego on jest zbliżony? On jest Do podobny francuskiego, to jest tak? zbliżony język A. do francuskiego, tak. Monagaski i francuski, bardziej po francusku tak No. naprawdę, nie? To zostało tak mniej rodowitych. No, wyszliśmy praktycznie z tego. Dobra, idziemy dalej, później jeszcze coś tam opowiemy. Dzięki. Siemanko, dzięki. Jeszcze zapomniałem o jednym pytaniu. Jakie to są ceny mieszkań? Dobra, ty masz tanie, ale normalnie, jakby ktoś chciał przyjechać, wynająć albo pokój, albo mieszkanie, mniej więcej w jakich pieniądzach to jest? No to ceny za taką małą kawalerkę, miesięcznie za wynajem w okolicy Monako tak naprawdę 2-3 km wahają się od 800 do nawet 2000 euro za miesiąc wynajmu takiego małego mieszkania. Wiadomo, z kupnem, im większe mieszkanie, im lepszy poziom. Co do cen to wam pokazałem No wcześniej, jakie właśnie. są ceny mieszkań. To już można graniczyć z milionami. A tak na przykład jak w sklepach i tak dalej chodzisz na zakupy, ceny są znośne, znaczy wiadomo, że się nie kupuje w Monako, pewnie tylko się kupujesz, wyjeżdżasz obok, Tak, ale... mimo wszystko w Monako są te ceny w sklepach ciut większe, ale tak naprawdę porównywalne do innych krajów. No, I da się żyć, wiadomo, jak ktoś chce taniej żyć, no to trzeba skubać, trzeba jeść zupki wtedy chińskie. wiadomo. Dobra, idziemy dalej. Dawid, ktoś dzwoni do ciebie. Halo? Do ciebie? Halo, kto tam? Powiedz merci Sorry, ale beaucoup. nie rozumiem po waszemu. Nie gadaj z nim. Nie ma Halo? pod. Yes, I don't understand. Yes, hello. I don't know, you are calling. You call it. I don't know, I just answered the phone. I don't know who you are. I'm just here, I don't know where I am. Sorry? No, I don't want anything, you are calling to me. No? So I don't know really what's happening. Sorry. I think it's some mistake in the connection. Okay, bye. Nie wiem, kto to był i Co ona chciała od ciebie? Dzieciaki, mamy tutaj na taksówkę coś tam. Ale ona, nie, babeczka jakaś dzwoni i mówi, że ty do mnie dzwoniłaś. Czy to ona dzwoniła? No, a ona mówi, że to ja. Jestem świadkiem, dzwoniła. Tutaj wjechaliśmy teraz na górę i tu się znajduje oceanarium. Tu jest jeszcze takie muzeum podobno. Jakieś szkielety właśnie, różnych ryb i tak dalej. Idziemy teraz na Zamek Księcia. Na Zamek Księcia idziemy, tak? Proszę? Na Zamek Księcia? Na Zamek Księcia, jeszcze będzie katedra po drodze. No widzisz, fajne budynki, No. takie w stylu. Dobra, weszliśmy do tego oceanarium jednak, bo stwierdziliśmy, że będzie fajnie sobie popatrzeć na rybki. Wejście tutaj 16 euro, jakby ktoś z was był ciekawy. Bo dużo osób właśnie mi pisze, że chce, żebym mówił na temat cen, jakie są i tak dalej, że jak będą jechali, żeby wiedzieli. Także będę mówił, żeby ktoś tego nie odebrał.
że gadam po prostu cały czas takie rzeczy, ale ludzie chcą o tym słuchać. Uwielbiam takie coś. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale patrzcie, jaki ona ma. Nie będę brzydko mówił, jaką ma twarz. No siema, mordo. No hello, mordo. Ja to jest surowo mi co? No jeszcze się ruszała na talerze, jak w odcinku z Korei Południowej. Aha. U nich to jest przysmak. Tylko nie taką, tylko malutkie, ale się jeszcze ruszała. Jak ktoś z was nie widział tego odcinka, to sprawdźcie. No wiadomo, była dużo mniejsza, ale spoko odcinek. I nawet smaczne to było. Lubię po świecie jeździć i próbować różnych rzeczy. Różnych, szczególnie dziwnych dań. I różnych dziewczyn. Różnych narodowości, różnych dań. Nemo, który to ty? To ty. To jest Nemo. Ciekawe, który to jest ten prawdziwy, bo patrz, ile ich tu jest. No to ten właśnie. Aha. Ale wielki, tak ja bym chciał spotkać właśnie w morzu. Takie na Bali właśnie były, ale nawet większe. Ale zanobisty. Normalnie tak można było. Szkoda, że jest tutaj. No na plaży normalnie, nie? No ale może by nie mógł przeżyć. Normalnie na... Może musi. Chodzie, nie? One były tam miały Zobaczcie, też fajnie wygląda. A patrzcie, co tu się na ziemi dzieje. Czekajcie. Cyk. Uciekają. Rybki uciekają. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale czad. Mocna akcja. Kwasowa na maksa. Takie tam spotkanie z księciem Monako. Przedstawiam. Przedstawiam, nie powiedziałem, jak się nazywa, bo nie wiem nawet. Jak się nazywa książę Monako? Książę Albert II, coś tam. Grimaldi, tak? Grimaldi. O. Jesteśmy teraz na Starym Mieście. I właśnie Darek mówił, że tutaj nie mieszkają przypadkowi ludzie już. Tylko żeby tu mieszkać, naprawdę trzeba być już kimś ważnym. Zatrzymała nas policja właśnie, spisywali nas. Nie pamiętam, kiedy ostatnio nas mnie policja spisywała. Jak za starych lat w Polsce. No i nie jest, no. Dostaliśmy upomnienie tylko za to, że nie miałem maski, tak? Powiedzieli, że jest tak, że 100 euro za pierwszy raz, 300 za kolejny i co 200 za kolejny. No. Tak więc obyło się bez. Także teraz trzeba chwilę frana palić z tym. Tak, właśnie, jesteśmy na Zamku Książęcym. Ile kul armatnych. No i tu widok mamy
na całe to centrum i ten port, w którym byliśmy przed chwilą na dole. Dobrze to wygląda. Właśnie jedziemy jak Formuła 1. Dobra, dawaj ręczne. Z lewej strony. Pięknie, przyklej się do bandy, przyklej się do bandy. Musiało to pięknie No pięknie. Nie, właśnie tu szła, do dołu leciała. Jesteśmy na... Gdzie wjeżdżamy właśnie? Jesteśmy na Grimaldi Forum, to jest tak właśnie też będzie w tym miesiącu bodajże rozdanie nagród filmowych, zaraz zobaczycie. Później jedziemy na Boniu, a później zjeść coś, obiad. Tu jest forum właśnie Grimaldi, takie bardzo znane. Bo słabo strasznie, jedliśmy jeszcze dzisiaj obiadu, jest już 17 I Twiga. Co to jest Tak Twiga? bardziej, no taka burżuazyjna, za przeproszeniem, impreza dla bogatych. To jest dla mnie. Patrzcie jaki brabus. Mocna fura. No i tak, teraz tutaj zaczynamy. Tutaj mamy salonik Rolls Royce'a. No jedyne 492 000 euro. Tutaj mamy po drugiej stronie Ferrari. Gdzie podbiegać szybciej. Stać przy takim salonie i przy takich samochodach aż fajnie. Bardzo, bardzo piękne samochody. Ten kosztuje 500 000 euro. I tutaj trzeci salon McLaren. Akurat miałem kiedyś okazję jeździć po torze i McLarenem, i Lambo, i Ferrarą. Piękna sprawa. Tu macie McLarena dla mnie, a tu macie dla Dawida. Rozmiar się zgadza. Ja białego. To nie, to jest sztos. O, dla każdego coś mamy. Dobra, jedźmy na obiad. Zapamiętajcie go. Schodzimy tu od nie wiadomo ile. I restauracja jest zamknięta. Ale nie no. Ładnie by to wyglądało, jakby było ładniejsze słońce dookoła. Naprawdę pięknie. No i właśnie nas Darek chciał zabrać takie fajne, klimatyczne miejsce. Oni tylko dla restauracji idą, nie? Tylko głodni. Nie no, ładnie wygląda, ale... ale jak powiesz, gdzie musimy wrócić? Dobra, jedziemy już. Dawid kieruje. Jedziemy teraz do Nicei. Tam wieczorem coś sobie posprawdzamy, jak to wygląda, jak ten deptak sławny. Jutro zwiedzanie południa i później lecimy do Saint-Tropez. A później na weekend będzie coś specjalnego. Znaczy na weekend, wy to będziecie w tygodniu oglądać. Naprawdę było fajnie. Dzięki Darek za poświęcony czas i za wszystko. Udany dzień. Nawet bardzo. Mimo tego, że na początku trochę padało, to i tak wszystko się fajnie zwiedziło. Zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć, czyli po prostu fajne samochody, fajne budynki, fajne jachty. No i to wszystko tam było. Myślę, że kolejne dni też będą bardzo ciekawe. W sumie na pewno. No. Nicea myślę, że będzie spoko, Saint-Tropez na pewno też. A to, co będzie później, to już w ogóle. Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście kolejny odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Kto jeszcze nie subskrybuje, zostawcie suba. A jak jeśli nie widzieliście jeszcze poprzednich z tej serii lub innych, to też zapraszam. Pozdro.